Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj zrobimy pyszną kiełbasę drobiowo-wieprzową. Kiełbasa przygotowana według tego przepisu jest delikatna, soczysta i bardzo smaczna. Na pewno szybko zniknie z lodówki. Do przygotowania kiełbasy będą mi potrzebne osłonki białkowe. Ja mam osłonki, które dadzą kiełbasę o średnicy 65 mm. Ucięłam 3 kawałki o długości około 40 cm. Zrobię 3 kiełbaski o długości około 20 cm. Osłonki zanurzam w wodzie, przyciskam miseczką, żeby nie wypływały. Do wody można dodać trochę płynu wędzarniczego. Odstawiam na razie na bok. Przygotowałam trochę więcej mięsa, około 500 g chudej łopatki wieprzowej i około 1000 g mięsa z ud kurczaka razem ze skórą. Wyjęłam kości, które zużyję przy gotowaniu zupy. Mięso z łopatki kroję na nieduże kawałki. Kostkę o wymiarach 1 na 1 cm. Tłuste kawałki odcinam i zmielę razem ze skórkami. Kiedy kiełbasę robimy w domu, to możemy zdecydować, czy wolimy mniej, czy bardziej tłustą. Odcinam kawałek chrząstki. Odcinam też ścięgna. Zmielę je razem ze skórkami. Chude mięso kroję. Z kawałków kurczaka zdejmuję skórki. Brzydsze kawałki mięsa odcinam do zmielenia. A ładniejsze kawałki kroję w małą kostkę. Połowa mięsa kurczaka będzie pokrojona, a połowa zmielona. Mięso mam już przygotowane. Ładne mięso i łopatka są pokrojone w kostkę. Natomiast brzydsze mięso kurczaka zmielę na sitku o średnicy oczek 8 mm. Skórki kurczaka i tłuste kawałki łopatki zmielę na sitku o średnicy oczek 3 mm. Mięso mam już zmielone i mogę robić masę mięsną. Osłonki wyjęłam z wody i związałam. Proporcje podam na 1000 g mięsa. Przekładam kawałki mięsa do zmielonego mięsa. Będę potrzebować 9 g soli peklującej, można zamienić na sól kuchenną, 9 g soli kuchennej. Razem 18 g soli
na kilogram mięsa. Mieszam oba rodzaje soli i wsypuję do mięsa. Na 1 kg mięsa przygotowałam 50 ml zimnej wody, 1 g kminu rzymskiego, 1 g gałki muszkatołowej, 1 łyżeczkę przyprawy do wieprzowiny lub innej ulubionej przyprawy i 1 łyżeczkę czosnku suszonego. Przyprawy mieszam z wodą i wlewam do mięsa. Można też dodać na przykład pół łyżeczki pieprzu lub kminku. Ja dzisiaj chcę zrobić kiełbasę, która będzie bardzo delikatna w smaku, dlatego nie dodaję pieprzu. Wyrabiam masę mięsną. Na początku masa jest wodnista, a po około 5 minutach robi się gęsta i kleista. Włókna mięśniowe się rozluźniły i zaczęły się ciągnąć. Przygotowałam kawałek butelki po kefirze, będzie mi łatwiej napełniać osłonki. Masę mięsną dzielę na 3 części i napełniam osłonki. Staram się układać mięso w osłonce dosyć ściśle. W opisie pod filmem podam, ile mięsa mieści się w 10 cm osłonki w zależności od jej średnicy. Od czasu do czasu stukam kiełbasą w talerz, żeby mięso dobrze osiadło w osłonce. Sprawdzam, czy nie ma dużych pęcherzy powietrza pod osłonką. Gdyby były, to można je usunąć trzonkiem łyżki. Kiełbaski mam już uformowane, zostawiam je teraz w lodówce na 12 do 24 godzin. Minęło około 20 godzin i mogę kiełbasy wstawić do airfryera lub do piekarnika. Najpierw sprawdzam, czy nie ma dużych pęcherzy powietrznych. Jeżeli są, to przekłuwam grubą igłą. Mięso ładnie stężało. Jeżeli kiełbasa wydaje się zbyt miękka, można ją przewiązać na środku sznurkiem. Jednak nie można tego robić za mocno. Trzeba się kierować wyczuciem. Wbijam termometr tak, żeby punkt pomiaru temperatury był w środku kiełbasy. Kiełbasę będę podgrzewać w temperaturze 85 stopni Celsjusza do momentu, aż temperatura wewnątrz kiełbasy będzie 68 do 70 stopni Celsjusza.
Ja będę używać frytkownicy beztłuszczowej, ale można też użyć piekarnika. Minęło 2 godziny i 10 minut. Temperatura wewnątrz mięsa wynosi 69 stopni Celsjusza. Zostawiam kiełbasę do wystudzenia, a następnie w lodówce na całą noc. Następnego dnia kiełbaski są gotowe do jedzenia. Bardzo lubię osłonki białkowe, bo dobrze przylegają do mięsa, a jednocześnie łatwo się zdejmują. Tak wygląda kiełbasa po przekrojeniu. Jest soczysta i delikatna. Bardzo łatwo pokroić na cienkie plasterki, które są elastyczne i nie łamią się. W malutkich dziurkach zgromadziła się galaretka. Pyszna, delikatna w smaku kiełbasa drobiowo-wieprzowa jest gotowa do podania. Będzie idealną wędliną na kanapki lub jako zimne mięso na spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.